Witam. Zapraszam do przejrzenia kombajnu Aupax. Tym razem mamy model GM100. Tutaj mamy akurat też jest to kombajn chiński. Co do grabi, z takich przedstawień, grabia wyglądają tak samo. Te są wykonane z rur, z metalu małej przezroczystości, czyli widzimy wszystko, co wchodzi w header. Dosyć fajnie to nam nie zasłania, jak w niektórych większych przypadkach. Grabie uniwersalne, dostępne z różnych innych modelów kombajnów, dostępnych na naszym rynku. Co do kosy, kosę mamy też praktycznie podobną jak w GV, czyli mamy bagnety i kosę tnącą, też z nożyków uniwersalnych, dostępnych, które możemy sobie dopasować z innych modeli. Praktycznie te same parametry, te same wymiary, niczym się to tak nie różni. Co do ślimaka, ślimak wgarniający nie posiada już tak dużej ilości palcy, jakbym to powiedział, skośnych. Ten ma w tradycyjnym rzędzie, odpowiednio przygotowane z wysuwem, wciągają idealnie materiał, jak to już na niektórych filmach widać. Co tutaj z tych rzeczy? Motowidła są w pełni hydrauliczne, z napędem hydraulicznym, z regulacją elektryczną. W czasie jazdy możemy sobie nadzorować i zmieniać praktycznie cały czas. Motowidła są wysuwane i podnoszone hydraulicznie, więc robimy wszystko z kabiny. Nie ma już tutaj żadnego zewnętrznego dostępu z takich rzeczy. Tutaj właśnie, co do rozdzielaczy łanu, mamy zastosowane akurat takie z dziobami i z pałąkami. W stojącym życie, w leżącym życie nawet się bardzo ładnie spisywały, więc jest to dosyć fajne, dobre rozwiązanie. Napędy tutaj jak w każdym jednym tradycyjnym, na łańcuchu i na pasku. Mamy tutaj szybko sprząg, czyli mamy spięcie headeru z kombajnem za pomocą wałka WOM. Wyjście tutaj mamy akurat na pasek z napinaczem, więc praktycznie zewnętrzne ładne dojście, dostęp do łożysk do przejrzenia maszyny. Co do tutaj tak po kolei, mamy napęd łańcuchowy ślimaka wyładunku i samego ślimaka, który idzie na rurę. W tym przypadku, w tym modelu mamy zbiornik paliwa zastosowany z boku kombajnu, który da się otworzyć. Nie będziemy tego teraz demonstrować. Mamy stopień, na który da się wejść do obsługi, do nalewania paliwa, do przeglądu napinaczy. Tutaj mamy zastosowane filtry paliwa na dole, ze względu na to, że zbiornik mamy z boku kombajnu, więc filtry są pomieszczone obok, więc nie trzeba nigdzie się tam skradać do góry. Mamy je tutaj. Jak już stoję tutaj, mamy koła radialne. W tym przypadku mamy tutaj rozmiar 300 A80 R15,3. Przód mamy też radialny, jest 540 na 70 R24. Czyli opony dosyć konkretne, koła też dosyć przystosowane, więc nie jest to na ten gabaryt, jest to tak praktycznie dobrane. Co tutaj do innych rzeczy? Mamy osłonę taką bezpieczeństwa, pod nią się kryje pas z napinaczem od sieczkarni i koło napędowe sieczkarni. Tutaj mamy, wiadomo, sieczkarnię, drabinkę z wejściem na górę, ale to za chwilę. Tutaj mamy klapę do przerzutu, jak chcemy jechać na słomę w luz lub w tym przypadku na rozdrabnianie słomy. Dostęp do sit mamy tutaj. Z tej strony taką bardzo fajną rzeczą tego kombajnu, która musi mieć miejsce, mamy tutaj wariatory. Jest wariator hydrauliczny, drugi jest sprężynowy, napędzający przekładnię rotora, która jest umieszczona z tyłu kombajnu. W tym przypadku odbywa się to za pomocą pasów, czyli dosyć dobre rozwiązanie. Kolejnymi pasami mamy przejście, na kolejny wał, taki główny kombajnu też z napinaczem. Napinacz oczywiście, jak większość napinaczy w tym kombajnie, praktycznie 98% łożysk mamy smarowalnych, czyli praktycznie jesteśmy w stanie zobaczyć, czy one będzie się psuło, czy nie. Tu mamy kolejne smarowane, tutaj mamy duże przenoszące między jednym a drugim. Pomiędzy mamy też dwa elewatory. Elewator kłosowy na ewentualne niedomłoty znajduje się tutaj. No i drugi mamy ziarnowy, który transportuje ziarno do zbiornika.
Patrząc już tak po kolei napędowo, kolejne koło przenoszące napęd z paska na łańcuch. Łańcuch napędza nam tutaj cały kosz podsiewacza kombajnu i przy okazji mamy też dostęp do łożyska smarowalnego i tutaj mamy też rurkę smarowalną, czyli mamy dostęp do smarowalnych elementów kombajnu, czyli z samego wialni kombajnu. No i tutaj pasek napędzający przód kombajnu, czyli już bezpośrednio gardziel i header, czyli mamy przeniesienie tutaj w tym miejscu, też smarowalne. Tutaj mamy tylny wał gardzieli wciągający ziarno, w sumie całą element. Co do kolejnych rzeczy, bo tutaj mamy też napęd między ślimakiem kłosowym, znaczy ślimakiem, elewatorem kłosowym wrzucającym na ślimak do ewentualnego powtórnego domłotu. I mamy też z fajnym napięciem, lekkie dojście, dosyć duże. No i tutaj mamy łożysko z samego zbiornika ziarna transportujące nam na wysyp. I tutaj z tej strony tyle. Co do headeru, z tej strony mamy szybko złącze Fastera zastosowane, które pozwala nam na szybkie rozszczepienie się i szybkie szczepienie się za pomocą jednego przycisku, pociągnięcie dźwigni. No i tutaj mamy po prostu rurki, całe rozdzielacze i z tych rzeczy tutaj tyle. No i kosz chłodniczy kombajnu w tych modelach, w tym przypadku mamy kosz stały, nieobrotowy, jakby to w naszym rynku praktycznie wiodącym. Mamy tutaj zastosowane zmienną geometrię łopatek wentylatora silnika, czyli podczas pracy zmienna geometria się odwraca i wydmuchuje cały nadgromadzony element kurzu, który się znajduje tutaj na osłonie. Przechodząc na drugą stronę, ominąłem oczywiście, mamy zbiornik powietrza kombajnu razem z filtrem, też z dosyć dobrym dojściem do obsługi, do sprawdzenia, czy nie mamy wody. No i do góry mamy zastosowane fajne zwiadło, które pozwala nam odmuchać kombajn z nagromadzonego kurzu, które zebrało się na polu. Kombajn wyjeżdża czysty, praktycznie na drogę i nie zagrażamy innym osobom. Zwiadło do powietrza. Tutaj mamy chłodnicę, wiadomo, w razie konieczności. Tutaj mamy zbiornik na wodę do mycia rąk, co pokażę na dole przy zejściu. Pod spodem pode mną znajduje się przekładnia rotora z dwoma biegami. Biegi wysokie, biegi niskie, zależne od stosowanych upraw, na którym będziemy musieli zmienić. Lub kukurydza, zboże, wiadomo, co do samych omłotów. Tutaj fajną rzeczą, bo mamy filtr powietrza. Filtr jest taki zastosowany, że mamy tutaj normalny, suchy filtr. A tutaj mamy taką fajną elemencik, w którym gromadzi się nadmiar kurzu, który krąży w powietrzu i przez odpowiednią filtrację w tej górnej części najpierw spada, który możemy sobie wyrzucić. Czyli dłuższe działanie filtra powietrza. Czyli opróżniamy sobie, wygarniamy palcem lub wyciągamy całe, wydmuchujemy i mamy cały dostęp do tego pudełeczka. Filtr, jak w każdym jednym, otwierany tutaj, wyciągany na zewnątrz do codziennej obserwacji, dmuchania, naglądania, bo wiadomo, te rzeczy trzeba robić. Mamy tutaj silnik dostępny Weichai, czyli chiński silnik, 190 koni, który bardzo dobrze sobie radzi z tym kombajnem. Nie brakuje mu tu raczej nic, co mógłby sobie inny kombajn zażyczyć. Sam rotor, jest tutaj włożony rotor średnicy 660, 3,20 m, 3,20 m długi, więc potrafi zrobić. Maszyna jest mała, on jest olbrzymi. Całą przekładnię ma z tyłu, z dwoma biegami, jak już wspominałem, i to jest napędzane przez pas, a nie przez hydraulikę. Czyli sam silnik ma już troszeczkę lżej, nie jest tak obciążony. Co do kabiny, jesteśmy w środku. Siedzę na miejscu pasażera, mam miejsca na dwie osoby. Mam ładną podpórkę z przodu, z boku. Mamy też dostęp do tej szyby, olbrzymiej szyby. Drzwi po prawej mamy akurat do otwierania, ale nie możemy nimi wchodzić,
możemy sobie zrobić jakąś inspekcję filtra kabinowego, ustawić lusterko, te różne rzeczy, ale bezpośredniego zewnętrznego wejścia do niej nie ma. Podłokietnik z miejscem na jakieś przechowywanie małych, drobnych elementów. Mamy tutaj wyjście USB do ładowarek, pendrive'ów, różnych takich naszych pomocnych elementów. Mamy tutaj dźwignię od dodawania gazu ręcznego i przyciski. Przyciski dużo się nie różnią, mamy tutaj mniej, ale mamy od otwierania i zamykania zbiornika, otwieranie i zamykanie rury wyładowczej ziarna, mamy tutaj wsteczny wydmuch chłodnicy, czyli zmienną geometrię łopatek. No i przycisk wyżej mamy od wyładunku. Następnymi mamy tutaj, co mnie interesuje najbardziej, mamy zmianę prędkości rotora, czyli dodawanie obrotów, ujmowanie obrotów. No i dwie rączki, czyli podnoszenie i opuszczanie tego podłokietnika względem ręki operatora, wyżej lub niżej. Joystick posiada dwa przyciski, tutaj, dwa tutaj i jeden taki zapasowy mamy tutaj. Przeglądając z boku, podnoszenie i opuszczanie headeru, podnoszenie, opuszczanie motowideł, a tutaj mamy wysuw motowideł, jest w pełni hydrauliczny ze sterowaniem elektrycznym. Następnym takim fajnym przyciskiem mamy uruchomienie całego kombajnu, czyli całego systemu omłotowego, czyli załączenie rotoru i innych podzespołów. Kierownica też jest z taką nabudową. Kierownicę posiadamy z funkcją Bluetooth, jest ona od nawigacji. Mamy założoną w tym kombajnie ze sterowaniem, który nie musimy spoglądać na monitor. Mamy tutaj też monitor od tej nawigacji i po prostu wyznaczamy sobie punkt, akceptujemy i przesuwamy linię, która nam jest potrzebna. Przyciski mamy od świateł drogowych, długich. Tutaj mamy wycieraczkę, pierwszy stopień, drugi stopień, no i światła awaryjne. I załączenie świateł i kierunkowskazów mamy też w lewej dźwigni. Światła postojowe i drogowe. To tutaj uchwyt na telefon, monitor kombajnu, monitor od dodatkowych kamer, no i monitor od nawigacji. Operator wysypując, na przykład ma to przy lewym ramieniu, ma tutaj podnoszenie, opuszczanie rury wyładowczej w tym modelu i tutaj mamy otwieranie i zamykanie rury. Tutaj mamy załączenie koguta obrotowego, czyli światła ostrzegawczego i tutaj mamy tak zwanego power boosta od obciążenia mocy silnika podczas pracy. A tu mamy załączenie świateł roboczych na raz, na dwa. I nagrzewnica potrzebna na jesień, więc na obecną chwilę tylko mamy klimatyzację, najbardziej funkcjonalną, potrzebną. Załączenie, czyli 3 biegi od 1 do 3 i 0. No i tutaj mamy ustawienie ilości lub mocy samej klimatyzacji. Dźwignia z dźwigni, mamy tutaj ręczny hamulec postojowy. No i to z takich elementów jest na tyle. Z boku za mną widać duży otwór, czyli takie okno na zbiornik ziarna. Idealnie, jak nie widzimy w pewnym momencie, to da się tutaj wszystko zobaczyć. Duże, przezroczyste, nic praktycznie nam tu nie zasłania. Kombajn chodził w kurzu, a jest to przejrzyste. Z samego opowiadania o kombajnie byłoby na tyle. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam do odwiedzenia naszej strony www.korbanek.pl. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.